Serum Prawdy, Wojciech Dudziński, audytor śledczy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszkę o słynnej sprawie wybuchu granatnika na komendzie. Pewnie wszyscy o tym słyszeliście. Sprawa jest tajemnicza, jest wiele pytań na ten temat. Jak to się, kurczę, w ogóle mogło stać, że komendant dostał jakiś granatnik, nagle ten granatnik wybucha. Mimo, że był pusty. Mimo, że był pusty, jest mnóstwo tajemnic w tym temacie, ale my mamy coś, my mamy system, który tą sprawę wyjaśni w tym właśnie odcinku. Poznacie Państwo prawdę, poznacie Państwo analizę systemu i w końcu dowiecie się, jak było. Radek, zaprosiłem Cię tutaj do pierwszego odcinka, no bo Ty jesteś tą osobą, która tą sprawę w ogóle wyciągnęła na światło dzienne. No przecież umówmy się, bez Ciebie tej sprawy by nie było. Powiedz parę słów w ogóle, o co to chodziło, tak? Bez Ciebie i Twojego systemu być może byśmy znaleźli się w takim ślepym zaułku. Ale to przypomnijmy, o co chodziło. Przypomnijmy fakty, tak jest. To, co wiemy na dzień dzisiejszy. Mamy połowę grudnia i nagle wiewiórka dzwoni do mnie czarodziejskim telefonem i mówi: przyjdź do lasu, przyjdź do lasu. Idę do lasu i tam nagle wiewiórka mówi mi, że no cóż, w gabinecie komendanta głównego, komendant główny palnął z granatnika, pół komendy wywaliło się w kosmos i w ogóle sprawdź tą sprawę, bo jest zamiatana pod dywan. No to dzwonimy oczywiście do komendy i sprawdzamy, czy coś takiego się stało. No i oczywiście nie, wszystko w porządku, tam trochę się gzyms tam ukruszył, nic takiego, nie ma w ogóle tematu. No ale ponieważ jednak temat był, a informacje były poważne, no to informujemy rano jako Radio Z razem z Mariuszem Gierszewskim, że doszło do wybuchu w komendzie głównej w czasie wojny, bo przecież obok tuż znajduje się wojna. No i sprawa jest wyjaśniana i ucierpiał na tym zdarzeniu wysoki rangą oficer. Oczywiście już wiedzieliśmy, że to jest Jarosław Szymczyk, ale daliśmy mu honorowo możliwość wypowiedzenia się i ewentualnie podania się do dymisji. No i teraz mamy taką sytuację. 1500 memów, już naprawdę z litości ich nie pokażemy. W Indonezji koledze mojemu jeden sympatyczny autochton mówi, że Bolanda, a komandante bumbu. Znamy się, no staliśmy się sławni znowu, chociaż niekoniecznie chyba tak chcieliśmy być sławni. No i zaczynamy śledztwo i zaczynają się różne pytania. Najpierw komendant milczy, patrzy, co my wiemy, a potem nagle zabiera głos i zaczyna opowiadać dość dziwne rzeczy, które zaraz będziemy analizować, ale które już po tym, co on opowiedział, spotykają się, drodzy Państwo, z absolutną rezerwą ludzi, którzy się na tym znają. I krótko mówiąc, nie znajduję na razie nikogo, kto by uwierzył komendantowi głównemu poza jednym człowiekiem, czyli jego zwierzchnikiem, szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. No i potem woda w usta, jest jeden wywiad, wszyscy się z tego śmieją, eksperci łapią się za głowę, no i stajemy w takiej sytuacji, w której często mamy tylko jedno wyjście, bo mamy tak naprawdę komendanta głównego policji kontra reszta świata, która mówi: nie, komendancie, coś tu się bardzo nie zgadza. I dlatego przychodzę do Ciebie, bo czasy są wyjątkowe, informacji inaczej nie uda się wydobyć, więc spróbujmy się zmierzyć z tą zagadką. Proszę bardzo, co zrobiliśmy? Wzięliśmy wypowiedź komendanta w telewizji polskiej, gdzie on tłumaczy tą całą sprawę i puściliśmy przez system. Konkretnie mówiąc, wysłaliśmy do centrali firmy technologicznej Nemesysco. Oni wykorzystali algorytmy, wykorzystali system, wykorzystali serwery, przepuścili tą wypowiedź i odesłali nam wyniki. Myśmy nic tutaj nie manipulowali, nic nie było zmieniane. To jest dokładnie to, co otrzymaliśmy od Izraelczyków. Także przejdźmy może powoli do analizy. Natomiast zadam Ci, Radek, jedno pytanie. Co przede wszystkim na samym początku chciałbyś, żeby system przeanalizował? Jaką kwestię? No przede wszystkim to, co jakby najbardziej bije po oczach, bo komendant opowiada nam, że przywiózł do Polski 2 rury, z czego rury, tak umownie, bo to puste rury po granatniku, tuby po granatnikach, z tego jedna była, uwaga, odtwarzaczem MP3 z głośnikiem, a druga była pusta.
No i teraz, kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy jednak trzymali takie granatniki, to oni dość mocno się dziwią, jak można się nie zorientować, drodzy Państwo, że trzyma się uzbrojony granatnik z pociskiem w środku i myśleć, że on jest pusty. Więc podstawowa zagadka i podstawowy problem, dla którego motyw może mieć Jarosław Szymczyk jako komendant główny, może mieć motyw, żeby kłamać, no bo gdyby się okazało, że on wiedział o tym, że te rury nie są puste, no to problem jest poważny, bo jak je przewiózł przez granicę, pierwsze złamanie prawa, dlaczego je trzymał na komendzie, kolejne złamanie, no i w końcu jak on mógł palnąć w środku komendy głównej policji. Wielka zagadka. A więc zaczynamy analizę. Zanim przejdziemy do analizy, chciałem króciutko tylko powiedzieć, jak ten system działa. System działa w ten sposób, że dzieli każdą wypowiedź na krótkie odcinki i za pomocą inteligentnych algorytmów wykrywa drobne zmiany w głosie, które wskazują na pewne emocje. A on potrafi wykryć 12 emocji. Następnie algorytmy analizują miks emocji i dokonują oceny. I tą ocenę Państwo zobaczycie tutaj na paskach. Te wskazania mogą dotyczyć na przykład tego, że dana wypowiedź czy dany odcinek wypowiedzi jest prawdziwy, że osoba mówiąca ukrywa jakieś niezwykle istotne fakty dla prawdy, lub też, że jest bardzo wysokie ryzyko, że osoba mówiąca po prostu mija się z prawdą. Oczywiście wskazuje też na emocje typu stres, podniecenie, etc., etc. Więc teraz po tym krótkim wstępie przejdźmy już wreszcie może do tej analizy i zobaczmy, jak to wygląda. Więc pierwszą podstawową rzeczą, którą teraz będziemy weryfikowali, to jest to, czy komendant Szymczyk wiedział, co dostał. Innymi słowy, czy wiedział, że jeden z tych granatników jest prawdziwy lub Nie jest pusty przede wszystkim. no nie jest pusty. Tak. Co to jest po prostu? Czy wiedział, co dostał de facto, tak? Otóż Jarosław Szymczyk w swojej wypowiedzi mówi na ten temat 3 razy, w 3 różnych miejscach. I co ciekawe, system analizując te 3 wypowiedzi, te 3 odcinki, pokazuje to samo. Jakby to od razu wskazuje na wiarygodność systemu. Pierwszy odcinek to jest w minucie pierwszej wypowiedzi. Ja zaraz Państwu to zaprezentuję. To jest dokładnie minuta pierwsza 30 sekund. To ty prezentuj, a ja tylko powiem jeszcze Państwu wszystkim, że wybraliśmy ten fragment z 2 powodów. Po pierwsze, jest to jedyna wypowiedź dźwiękowa, jakby na której widzimy komendanta, nie ma wątpliwości, że on o tym mówi, ale co ciekawsze jeszcze, ta wypowiedź jest dla wiadomości TVP, czyli no, nie ma chyba w Polsce nikogo, kto myśli, że akurat w tamtym programie komendant główny policji mianowany przez tą ekipę dostanie jakiekolwiek pytanie, które go zaskoczy albo wręcz spowoduje... No ale on tłumaczył się Tak, z tego tłumaczył. i właśnie dzięki temu możemy w ogóle poddać to analizie. Więc puszczamy ten kawałek. Prezenty. Tam były między innymi 2, według, tak jak powiedziałem, zapewnień darczyńców, a był to zarówno komendant główny ukraińskiej policji, jak i wiceszef tej państwowej służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych, 2 puste. I tutaj się zatrzymam. Komendant mówi, że według zapewnień dostał 2 puste tuby po granatnikach. Widzicie Państwo, że tutaj zapala się, czy pokazuje się taki informacja, wskazanie systemu, że ta wypowiedź jest z jednej strony prawdziwa, jest tutaj jakby obniżenie emocji, system wskazuje na obniżenie emocji, ale z drugiej strony zapala się takie tutaj taki napis High SOS, który z drugiej strony wskazuje na taki miks emocji, który pokazuje, że jest duże ryzyko, że komendant ukrywa bardzo ważne fakty w tej sprawie. Innymi słowy, jeżeli komendant mówi, że był zapewniony, że dostał 2 puste, jest w tym część prawdy, ale jednocześnie się zapala opis, że tutaj komendant ukrywa bardzo ważny fakt, no to pytanie jest, czy są 2 puste, czy była 1 pusta. Jest to pierwsza część tej wypowiedzi. Dalej komendant mówi... Bezpieczne. Bezpieczne. I w tym momencie system wskazuje,
bo to jest, widzicie Państwo, P1. P1 to jest taki algorytm, który wskazuje, że jest bardzo wysokie ryzyko, że te wykryte emocje mogą wskazywać na to, że to nie jest zgodne z prawdą. W związku z tym, jeżeli w pierwszej części system wskazał, że coś tu jest nie tak, jak on mówi, że dostał 2 puste, że to nie jest pełna prawda, a dalej mówi, że no z dużym ryzykiem nie było tak, że one były bezpieczne, no to tym bardziej mamy podejrzenie, że jeden z tych granatników no nie był bezpieczny, czyli nie był pusty. Ale co dalej mówi? Tuby po jednorazowych granatnikach. No i tak, tu jest prawda, bo to były jednorazowe granatniki. Najprawdopodobniej jakie to były granatniki, Radziu? RP... Czy RG chyba 90, tak? Tak, w każdym razie nie ma... W każdym razie jednorazowe i to jest prawda, system pokazuje, że prawda. To miały być prezenty symbolizujące, tak jak powiedziałem wcześniej, opór narodu ukraińskiego przeciwko najeźdźcom rosyjskim. Zapewniono mnie, że prezent jest bezpieczny. No i dalej. Zapewniono, że system jest bezpieczny. Tutaj system pokazuje stres, wysoki poziom Nie stresu, stanowi żadnego zagrożenia. że nie stanowi żadnego zagrożenia. Znowu zapala nam się napis wskazujący z dużym prawdopodobieństwem, że komendant coś ukrywa. zagrożenia i można spokojnie go przewozić przez granicę, ponieważ de facto posiada wartość wyłącznie złomową. I tu jest kluczowy element kolejny. System wskazuje, że z jednej strony, tak jak już powiedzieliśmy, miks emocji wskazuje, że komendant, jest duże ryzyko, że komendant wiedział albo nie był zapewniany, że to jest bezpieczne i że nie oba granatniki były puste, ale z drugiej strony system pokazuje, że rzeczywiście był zapewniany przez stronę ukraińską, że to, co dostał, nie ma istotnej dla nich wartości. Tu mamy pewną sprzeczność, którą sobie zaraz będziemy wyjaśniać. A czy wartości w sensie takiej, że nie jest niebezpieczny? Bo o tej wartości to powinniśmy myśleć też w kategorii tego, No, ale że system- trochę wydaje się chyba, przyznasz, dziwne, że No, ale- ukraińska tak. strona daje w momencie, kiedy jakby modli się, błaga, Tak. robi wszystko, żeby mieć broń i nagle przyjeżdża jakiś tam komendant jakiegoś Tak. tam kraju, a weź chłopie sobie No i wa- granatnik, i wa- i właśnie- postrzelasz sobie na polu. I właśnie to jest ciekawe, że system wskazuje, czy pokazuje, że on był zapewniany, czy mówiono mu, strona ukraińska mówiła mu, że ten granatnik, który dostał, czy ten prezent, jakby nie ma dla nich aż tak istotnej wartości, tak? Bo ma jakąś tam wartość symboliczną. No ale jak granatnik może mieć wartość symboliczną, skoro jeden granatnik to jest jeden zniszczony rosyjski czołg? Więc przejdźmy dalej, bo ta sama wypowiedź jest powtórzona po raz drugi. Zobaczmy, co system mówi w drugim kawałku, że tak powiem. Dokładnie w minucie drugiej. Czyli tutaj jest takie jakby niejasność Tak pewna, jest. bo z jednej strony mamy, rozumiem, symboliczny prezent, czyli niebojowy, dobrze Cię rozumiem, Wojtek, a z drugiej strony no też zapewnienie o tym, że jest bezpieczny, czyli... Nie, tu bardziej chodzi o to, że system wskazuje, że on nie był pusty, ten jeden granatnik, że nie był bezpieczny, ale nie wiemy, co to było. Okej. A z drugiej strony system wskazuje, że rzeczywiście mogli go zapewniać, że on dla nich nie ma dużej wartości, że on jest tylko symboliczny i tak dalej. No to mamy tu pewną sprzeczność, tak? Ta kwestia jeszcze jest poruszona w drugim miejscu tej wypowiedzi. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. Jest to minuta 8 wypowiedzi komendanta. I lecimy. Symbolicznej miał symbolizować właśnie tę ofiarność i oddanie w walce. To były dwa spotkania, które odbyłem. Pierwszy z komendantem głównym policji, z generałem Igorem Kłymenko i on na koniec tego spotkania przekazał mi właśnie taką tubę po granatniku, ale przerobioną na głośnik. Był manipulator na tej tubie, zaprezentował. I tu przerwę, bo tu system wskazuje, że rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że to, co mówi komendant, jest prawdą. To znaczy rzeczywiście pierwszy prezent, który otrzymał od komendanta, to była tuba, która była przerobiona na głośnik. I tutaj widzicie Państwo wyraźnie, jakby system wskazuje. Nie ma żadnych zastrzeżeń, poza stresem. Tak, stres jest oczywiście, ale jest... Ale to to oznaczenie P, które wskazuje duże prawdopodobieństwo, że jest kłamstwo, tutaj nie ma. Nie, tu jest, W że tym jest... fragmencie go nie Tak, ma. czyli jest z dużym prawdopodobieństwem. Tam być może on coś ukrywa w pewnym miejscu, ale generalnie jest to prawda, tak? Ale to też chyba w ogóle możemy powiedzieć, że w Twoim systemie jest taka trochę... Czy w moim izraelskim? No w Twoim izraelskim, ale Ty nim dysponujesz. Tak. Można powiedzieć, że
jakby mimo wszystko rozstrzygasz wątpliwe sytuacje, zostawiasz je nierozstrzygnięte. Tak. I to Nie, jest tam, jakby... Tam sobie jasno powiedzmy, tam gdzie jest pewna wątpliwość, bo może tak być, tak? Zawsze to rozstrzygamy na korzyść tej osoby, która mówi, tak? Prezentował mi, w jaki sposób można tę muzykę odtwarzać. Następnie pojechaliśmy do siedziby. No i tu jest ten ważny moment, tak? Następnie komendant mówi, pojechaliśmy do drugiej osoby, z której właśnie dostaliśmy ten trefny... I robi się tak trochę ślisko. I tu się zaczyna, że tak powiem, ciekawostka, tak? Właśnie do SNS-u, gdzie od zastępcy No i tu, że od zastępcy rzeczywiście dostał. komendanta tej służby otrzymałem bardzo podobną tubę, zaślepioną dwoma zaślepkami styropianowymi z zapewnieniem, że jest to I właśnie, z zapewnieniem, czyli że ja byłem zapewniany, Z zapewnieniem, że... jest to atrapa. I tu system wskazuje wyraźnie, że jest duże ryzyko tego, że komendant nie mówi bardzo istotnej kwestii w tej sprawie. To znaczy, jeżeli on mówi, że był zapewniony, że to jest atrapa, to najprawdopodobniej nie do końca była to atrapa, tak? Albo jest tu fakt ukryty, który może wskazywać, że nie była to wręcz atrapa, tak? To znaczy, to P6, to rozumiem, jest takim najwyraźnym Tak. wskaźnikiem na to, że tutaj to, co on mówi, nie zgadza się z tym, co zapamiętał, Tak, tym, tak. co wie i tutaj... Ale lub też to, co mówi, nie jest do końca, znaczy nie jest do końca. To, co mówi, nie zgadza się z faktami w tym zakresie, że ukrył kluczowy element rzeczywistości, tak? Więc tutaj jest to jedno z najwyższych poziomów ryzyk, tak? Więc jak mówi, byłem zapewniony, że to jest atrapa, no to z dużym prawdopodobieństwem system wskazuje, że jest to coś nie tak z tą wypowiedzią. A Tak? ciekawe, że to słowo atrapa, ja jestem językoznawcą, wiesz, i czasami się zastanawiałem nad tym i analizuję to, jak kto używa poszczególnych słów, a to słowo atrapa się pojawia tylko w tym, Znaczy, jeżeli Radek, tu jest pamiętam. pewien brak konsekwencji, bo wcześniej, jeżeli była to pusta tuba, to nie była to atrapa, No tak? właśnie. No ale dobrze. Jeszcze tam steropian, coś, no Tak. coś tu tak się No i jakby nie tu klei. system ewidentnie wskazuje, że to jest nie tak, tak? I posłuchajmy dalej. jest to atrapa, że jest to wykorzystany granatnik, który ma tylko wartość symboliczną. Stąd No i właśnie, i znowu system tu jakby na samym końcu ten miks emocji opada, co oznacza, że ta wypowiedź, że miał ten granatnik jakby wartość symboliczną, jest duże prawdopodobieństwo, że to jest prawdziwa wypowiedź. No dobra, mogę taki rąbeczek, już tam Czyli- mały spoilerek, bo... Poczekaj chwilę. Czyli jedna wypowiedź i druga pokazuje to samo. Tak, Dostał właśnie. coś, nie było to bezpieczne, najprawdopodobniej mogło nie być, system na to wskazuje, nie być to pusty. Ale on mówi symboliczne, Poczekaj używa chwilę. dwa razy. I prawdopodobnie nie była to atrapa, ale jednocześnie było to coś symbolicznego, czyli nie mógł być to normalny bojowy granatnik, bo on nie ma wartości symbolicznej. Tylko ma wartość bojową. Bo ma wartość bojową, czyli system wskazuje na pewien problem, na pewną zagadkę. Co zatem dostał Jarosław Szymczyk? Co to było? Na początku myślałem, że może to być, nie wiem, załóżmy uszkodzony granatnik, ale ja doskonale wiem, że takich rzeczy się nie robi. Znaczy nie daje się niesprawnej broni, bo ona może wybuchnąć po prostu, tak, komuś w ręku, bo ona jest niesprawna. W związku z tym, skoro nie była to atrapa, skoro nie był to bojowy granatnik, to co to było? Wszedłem na stronę producenta i oprócz bojowego granatnika, oprócz atrapy, jest jeszcze trzecia możliwość. Ćwiczebny granatnik. Ćwiczebny granatnik to jest taki granatnik, który strzela jak normalny granatnik. Wygląda normalnie. Wygląda normalnie, strzela tak samo. Ma oczywiście przy wystrzale dużą siłę kinetyczną, ale nie ma głowicy bojowej. Mało tego, ta głowica jest zrobiona z takiego materiału, który wiadomo, jak uderzy w coś, to się nie rozbryzguje milionem odłamków metalowych, tak? Innymi słowy, jest bezpieczny. Oczywiście jak się kogoś strzeli bezpośrednio, to się go zabije. Ale już czołgu nie rozsadzi. Ale czołgu, nie ma czy jak się szans. walnie w ścianę, nic się wielkiego w tym sensie, że odłamki nie pozabijają ludzi. To zależy jakie ściany, wiesz. No tak. Wielka płyta mogłaby tego nie przeżyć. Więc to- ja po analizie tych wypowiedzi przez system postawiłem hipotezę, że i system jakby na to wskazuje, że komendant mógł dostać granatnik ćwiczebny i że wiedział o tym
że ten granatnik jest ćwiczebny. I teraz powiem Państwu, no jakby rąbka tajemnicy ujawnię. Oczywiście myśmy to, czy ja to wielokrotnie przeanalizowałem przed tym programem na prośbę Radka i mu powiedziałem: Radek, słuchaj, system, przeanalizowaliśmy to, system wskazuje na taką hipotezę. Proszę, masz te informacje, rób swoją powinność, że tak powiem, dziennikarsko-śledczą. I przeprowadź dalej dochodzenie w tej sprawie. No i cóż, weryfikacja tej hipotezy okazała się być bardzo no jednoznaczna, nawet bym powiedział, bo nie tylko przy pomocy źródeł ukraińskich udało się odnaleźć relacje, z których jasno wynikało, że tutaj mogło dojść tylko i wyłącznie do zapłonu, czy też wybuchu, zależy jakbyśmy to nazywali, takiego właśnie granatnika ćwiczebnego. Co więcej, takie same informacje podawali ludzie, którzy no, mieli informacje prosto z komendy. I no, zniszczenia przede wszystkim. To jest chyba podstawowa rzecz, która może też potwierdzić, co tam się dokładnie stało, i wydaje mi się, że takie badania balistyczne, z którymi był problem na początku, nie było specjalnie wielu chętnych, zupełnie nie wiadomo dlaczego, biegłych, którzy by mogliby to sprawdzić. Takie badania balistyczne będą bardzo istotne w rozpoznaniu, czy rzeczywiście tak było, no bo pewne jest jedno, to nie był uzbrojony granatnik, bo byśmy nie mieli połowy komendy, tak? A już na pewno mózg komendanta znajdowałby się gdzieś w Ale, szerokim sorry, że ci przerwę, wykonałeś gigantyczną pracę, bo zrobiłeś kwerendę wszystkich źródeł ukraińskich i sami pokazywałeś jakby artykuł z prasy ukraińskiej, to artykuł pojawił zaraz po wybuchu i tam dziennikarka wyraźnie mówi, że to był granatnik, który posiadał głowicę ćwiczebną. Tak, i nie ukrywam, że trzeba też powiedzieć o tym, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego też używamy tak nowatorskich sposobów, żeby dojść do prawdy. No bo sprawa też dotyczy relacji polsko-ukraińskich i to w momencie, kiedy Ukraina toczy wojnę z napastniczą Rosją. Więc... No właśnie dlatego to ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać de facto. Co to oznacza, ta właśnie informacja, że komendant mógł dostać ćwiczebny granatnik? Co by to de facto oznaczało? I że wiedział o tym? No właśnie, to jest taka bardzo ciekawa sytuacja odnośnie tego, jak układa się relacje i po co polityczne obecnie przynajmniej, no bo Ukraińcy wydają takie oświadczenie, z którego niewiele wynika. Tak. Ubolewają, zawieszają kogoś, generalnie... No cóż, tam trwa wojna. Zawiesić takiego człowieka i powiedzieć wszystkim ludziom, którzy są jego podwładni, wiecie, on jest taki zawieszony, piwo na serio. Ale zdaje się, Radek, że w ich oficjalnym oświadczeniu nie było nawet słowa o tym, że został przekazany przez pomyłkę. Nie, oni powiedzieli, że wszystko miało być bezpieczne i tak dalej, generalnie. I że tak. to był tylko symboliczny prezent. Ale że co to było, nie napisali. Nigdzie nie ma No ani, właśnie. że to był granatnik taki, owaki, ani, że to był jakiś głośnik. Nie, takich chętnych nie było i rzeczywiście no, to budzi wiele wątpliwości, szczególnie jak się wie, jak funkcjonuje Ukraina w czasie wojny. Wszystko jest podporządkowane temu, Tak żeby jest. nasi sojusznicy byli zadowoleni. A kogo to tak naprawdę obchodzi na Ukrainie, czy mamy głupiego komendanta policji, czy nie? Zresztą to z ciekawości będzie też wypowiedź komendanta, jak Ukraińcy traktują tą sytuację. I komendant mówi, że oni traktują to bardzo poważnie, ale jakby system wskazuje, że jego emocje wskazują, że wcale tak nie jest, że to nie jest jakoś dla nich, ten sam fakt po prostu nie jest dla nich ważny, tak? To jakby znaczyło, że oni wiedzą doskonale, co to było. No i dla nich to nie jest jakoś strasznie istotne, bo to nie jest ich jakiś poważny błąd, tak? No to albo żaden nawet Albo bym żaden. powiedział. Znaczy, tu jakby są dwa porządki i trzeba to powiedzieć, dlatego też jakby bardzo Cię namawiałem do tego, żebyś wystartował też z bardziej publicznym udostępnianiem swojego programu, bo z jednej strony mamy sytuację, gdzie komendant policji, gdyby nie był komendantem policji, już dawno by miał zarzuty prokuratorskie, a może nawet areszt. A z drugiej strony no, mamy tą sytuację uwikłania z jednej strony jego przełożonego, a z drugiej strony Ukrainy. No i na koniec, i trzeba to powiedzieć, no policjanci,
którzy mają minimalne rozeznanie i nie są tępymi wykonawcami rozkazów, Tak. no mają problem ze słuchaniem faceta, który po pierwsze jakby postawił się ponad prawem, a oni doskonale wiedzą, że przypadkowy wystrzał i oni wylatują ze służby, więc na morale to wpływa fatalnie. No i też jakby no, szereg ludzi musi tam kiwać głowami i przynajmniej nabrać wody w ust. No i jest jeszcze kwestia prawdy, tak? Prawdy, która zanika w naszym, że tak powiem, w naszym społeczeństwie i brak tej prawdy, no chyba trochę niszczy demokrację. No niszczy demokrację, nawet mogę Państwu powiedzieć, że mam nadzieję, że Ty też się do tego przyczynisz. Jest taki pomysł, żeby do Karty Praw Podstawowych wpisać obowiązek prawdy polityków, więc gdyby tak się stało, to mogliby być tacy politycy nawet kiedyś rozliczani. Natomiast, no, wiesz, jakby dajesz szansę wyjątkową pokazania ludziom, że no, takie gadanie, że nie mamy Pana płaszcza i co Pan nam zrobi. Tak. My wiemy, że ma Pan nasz płaszcz i wiemy, że prędzej czy później go znajdziemy. Także do wszystkich mogę powiedzieć jedno. Płaszczobiorców. Kochani, jak mówicie teraz cokolwiek, gdziekolwiek, występujecie w telewizji, udzielacie wywiadu, jesteście u pani, na przykład u pani Olejnik w TVN-ie, to skończyło się, że tak powiem, skończyła się łatwa gadka. Pamiętajcie, że jeżeli nasi widzowie będą chcieli, będziemy mogli was przewiskać, będziemy mogli was przetestować i prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Jeśli uważacie, że to, co robimy, ma wartość, pomóżcie nam. Dajcie łapkę w górę. A jeżeli nie chcecie opuścić kolejnego odcinka, subskrybujcie nasz kanał. I nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Czekamy na wasze komentarze. Proponujcie, kogo następnego chcielibyście postawić w prawdzie.